Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z ciekawostką kulinarną, która na pierwszy rzut oka nie do końca się spina, a mimo to w tym szaleństwie jest metoda. Tym razem przygotujemy przyjemnie korzenne ciasto z rodzynkami i żurawiną, które doprawimy czarnym pieprzem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione, nieoczywiste połączenia smaków. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od owoców. Do niedużej miski przekładam 200 g rodzynek sułtańskich i 125 g suszonej żurawiny. Do naczynia wlewam 250 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody i krótko mieszam jego zawartość. Upewniam się przy tym, że rodzynki i żurawina są całkowicie pokryte płynem. Tak przygotowane owoce odstawiam pod przykryciem na około 30-40 minut do wystudzenia. W tym czasie zajmuję się składnikami suchymi. Do przygotowania ciasta potrzebuję 300 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 2 łyżeczek proszku do pieczenia, łyżeczki mielonych goździków i takiej samej ilości mielonego imbiru. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Po przesianiu mąki dodaję do niej łyżeczkę rozgniecionych ziaren czarnego pieprzu. Pieprz rozgniećcie tak nie za grubo, nie za drobno. Za bardzo roztarty pieprz będzie niewyczuwalny, ale za duże kawałki mogą strzelać pod zębami. Składniki suche krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Do osobnej dużej miski przekładam 125 g miękkiego masła i dodaję do niego 150 g jasnego brązowego cukru. Brązowy cukier nadaje ciastu przyjemnych karmelowych nut i świetnie współgra z rodzynkami i żurawiną, ale jeśli nie macie takiego pod ręką, nic straconego. Zwykły, drobny, biały cukier do wypieków sprawdzi się równie dobrze. Zawartość naczynia ucieram przy pomocy miksera do chwili, kiedy cukier się rozpuści, a masa stanie się jasna i puszysta. Od czasu do czasu warto oczyścić ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Pozwoli Wam to ocenić, czy cukier już się rozpuścił i da Wam pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Po uzyskaniu jednolitej puszystej masy dodaję do niej 2 duże jajka. Robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie ucieram zawartość naczynia do całkowitego połączenia się składników. Może Was korcić, żeby dodać oba jajka naraz, ale wbrew pozorom dodawane pojedynczo połączą się z masą o wiele szybciej. Po uzyskaniu jednolitej masy można odłożyć mikser, nie będzie nam już potrzebny. Do tak przygotowanej masy dodaję namoczone rodzynki i żurawinę. Owoce dodaję razem z pozostałym w nich płynem, a następnie mieszam całość przy pomocy silikonowej szpatułki, tylko do ich równego rozprowadzenia. Po owocach nadchodzi czas na składniki suche. Te dodaję do ciasta w 3 partiach, po kilka łyżek naraz i za każdym razem delikatnie łączę zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki. Użycie szpatułki da Wam pewność, że nie przemieszacie ciasta i nie uszkodzicie owoców, a przy okazji też upewnijcie się, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno. Tak przygotowane ciasto przekładam do wyłożonej papierem do pieczenia keksówki o wymiarach 12 na 30 cm. Jeśli nie macie takiej pod ręką, równie dobrze sprawdzi się tortownica o średnicy 20 cm. Ciasto rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy, a następnie wyrównuję jego wierzch. Przy przekładaniu ciasta zwróćcie uwagę na to, czy owoce są równomiernie rozłożone w formie. Blaszka z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 50-55 minut, do chwili kiedy wykałaczka wbita w najgrubsze miejsce wychodzi czysta. Gdyby ciasto zbyt szybko nabierało koloru, można przykryć je kawałkiem folii aluminiowej lub papieru do pieczenia. Gotowe ciasto wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Następnie przekładam je na kratkę, pozbywam się papieru do pieczenia i studzę całkowicie. Około godzinka lub 2 powinny wystarczyć.
Po tym czasie można udekorować ciasto. U mnie w tej roli sprawdzi się cukier puder, ale równie dobrze możecie przygotować lukier albo prostą polewę czekoladową. Wybór należy do Was. I to tyle. Ciasto jest gotowe do podania. W smaku deser przypomina piernik, co jest oczywiście zasługą imbiru i goździków. Sam pieprz nie jest mocno wyczuwalny, ale pozostawia po sobie przyjemne uczucie grzania w przełyk. Wszystkie te aromaty fajnie łączą się ze smakiem rodzynek i żurawiny, które sprawiają, że całość jest wilgotna, aż chce się sięgać po kolejne kawałki. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!